Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotowałam dla Was serię kosmetyków dla cery problematycznej, przetłuszczającej się z tendencją do tworzenia się wyprysków oraz zaskórnikowej. W skład tej serii wchodzi żel do mycia twarzy, tonik i krem. Natomiast składnikami aktywnymi z całej serii o działaniu przeciwtrądzikowym są kwas salicylowy, tlenek cynku, linka biała, olejek eteryczny lawendowy oraz zioła jak pokrzywa, szałwia, rumianek, czystek i rozmaryn. Seria ta oczyszcza pory, zwęża je, delikatnie złuszcza cerę, rozjaśnia skórę, reguluje wydzielanie sebum zmniejszając przetłuszczanie skóry, łagodzi stany zapalne, odkaża, przyspiesza gojenie krust, zapobiega ich powstawaniu, a przy tym nawilża skórę. Tlenek cynku zawarty w kremie jako filtr fizyczny chroni dodatkowo skórę przed promieniami UV, co jest niezbędne przy stosowaniu kwasów. Do wykonania 100 g toniku użyłam łyżkę suszonych kwiatów rumianku, łyżkę ziela czystka, świeży rozmaryn, może być też suszony, parę listków szałwi, ja użyłam świeżej. Kolejno dodaję pokrzywę, również użyłam świeżej, dodaję jeszcze kwiaty i ziele suszonej lawendy. Jeśli nie macie dostępu do świeżych ziół, użyjcie suszonych. Możecie dodać również skrzypu, fiołka trójbarwnego, nagietka, herbaty czarnej bądź zielonej. Całość zalewam wodą destylowaną około 200 ml. Naczynie przykrywam i odstawiam na łaźnię wodną aż do ich zaparzenia. Jest to około 15 minut. W międzyczasie odważę kwas salicylowy. Ja posiadam taki w kryształkach. Jeśli macie możliwość, kupcie już sproszkowany, gdyż kwas salicylowy bardzo trudno się rozpuszcza, natomiast jego sproszkowanie ułatwia ten proces. Ja odważam tutaj wstępnie około 5 g kwasu, dlatego że będę go ucierać w moździerzu i sporo kwasu zostaje na ściankach moździerza. Dopiero z takiego utartego kwasu salicylowego odważam 2 g. Zioła zdejmuję z łaźni wodnej i odstawiam jeszcze na parę minut, aby uwolniło się więcej składników z ziół do wody. Po tym czasie przetydzam napar, odważając 93 g. Następnie dodaję kwas salicylowy do jeszcze gorącego naparu. Kwas salicylowy rozpuści się szybciej w gorącym roztworze wodnym. Można umieścić naczynie z powrotem na łaźnię wodną i mieszać aż do rozpuszczenia się kwasu. Mój kwas salicylowy nie rozpuścił się tak, jakbym tego chciała, pomimo długiego mieszania. Odważam więc 1 g wodorowęglanu sodu i dodaję go do roztworu. Wodorowęglan sodu to nic innego jak soda oczyszczona, którą dostaniecie w sklepach spożywczych. Zachodzi tu reakcja zobojętniania, podnosimy pH roztworu, a przy tym otrzymujemy klarowny roztwór. Ostateczną regulację pH kosmetyku będziemy wykonywać na końcu. Ja postanowiłam przecedzić napar raz jeszcze, tym razem z użyciem materiału, gdyż przez sitko przedostały się drobinki z ziół. Następnie do roztworu dodaję 2 g mocznika i dokładnie mieszam, aż do rozpuszczenia się składnika. Teraz dodaję 1 g konserwantu ekologicznego, to jest 20 kropli oraz 10 kropli olejku eterycznego lawendowego. Całość dokładnie mieszam i sprawdzam ostatecznie pH toniku. Dodanie 1 g wodorowęglanu sodu wystarczyło do otrzymania bezpiecznego pH w granicach pomiędzy 4 a 5. Jeśli wasze pH jest poniżej 4, dodajcie odrobinę więcej wodorowęglanu sodu, natomiast jeżeli powyżej 5, możecie je obniżyć kwasem cytrynowym, mlekowym bądź innym, który będzie dobrze rozpuszczał się w wodzie. Jeśli nie macie problemu z rozpuszczeniem kwasu salicylowego w gorącej wodzie w początkowym etapie, regulację pH za pomocą wodorowęglanu sodu możecie zostawić na koniec.
Tonik z użyciem konserwantu możemy przechowywać w temperaturze pokojowej przez okres nawet do 6 miesięcy. Jednak w przypadku toników czy kosmetyków na bazie wody ograniczyłabym się do maksymalnie 2 miesięcy. Bez konserwantu tonik przechowujemy w lodówce i zużywamy w ciągu tygodnia-2. Kolejny przepis to żel do mycia twarzy i na 250 g gotowego kosmetyku użyłam 1,5 łyżki ziela czystka, 2 łyżki rumianku. Użyłam także świeżej pokrzywy, szałwi, suszonej lawendy. Ilość ziół jest podwójna jak w przypadku toniku. Zioła zalewam wodą destylowaną, przykrywam i przestawiam na łazię wodną. W międzyczasie odważam 25 g oleju rycynowego i 5 g sproszkowanego kwasu salicylowego. Tym razem kwas salicylowy będziemy rozpuszczać w gorącym oleju rycynowym. Olej rycynowy wybrałam z 2 względów. Po pierwsze, korzystnie wpływa na cerę trądzikową, a po drugie, rozpuszczalność kwasu salicylowego w oleju rycynowym jest kilkukrotnie wyższa niż w innych olejach. Kiedy kwas salicylowy rozpuszcza się na łaźni wodnej, do kolejnej zlewki wlewamy około 100 ml wody destylowanej i porcjami wsypujemy gumę ksantonową, intensywnie mieszając w celu uzyskania żelowej bazy do naszego kosmetyku. Następnie do fazy olejowej z kwasem salicylowym odważamy 5 g glinki białej, czyli kaolinu. Mieszamy w celu połączenia składników. Teraz na wagę ustawiam czyste naczynie i po jej wytarowaniu przynoszę żel. Uzupełniamy teraz naparem ziołowym do 180 g, przecedzając przez sitko z dodatkowym materiałem. Łączymy składniki i odważamy teraz 25 g kokamidopropylobetainy lub innej substancji myjącej. Delikatnie mieszamy, aby zbytnio nie spienić produktu, a następnie przelewamy do fazy olejowej. Składniki dokładnie łączymy. Na koniec odważamy 2,5 g konserwantu oraz dodajemy olejek eteryczny lub mieszankę olejków. Ja dodałam 25 kropli olejku lawendowego. Całość dokładnie mieszamy i ustalamy pH roztworu. Kokamidopropylobetaina o odczynie zasadowym już nam znacznie podniosła pH, jednak aby otrzymać pH 5 dodałam szczyptę wodorowęglanu sodu. Po dokładnym wymieszaniu ponownie sprawdzam pH. Żel przelewamy do czystej i odkażonej spirytusem butelki. Termin przydatności jest taki sam jak w przypadku toniku. Żel jest odpowiednio gęsty, dobrze się rozprowadza, a po dodaniu wody dobrze się pieni. Kokamidopropylobetaina w delikatny sposób oczyszcza skórę, nie wysusza jej. Ostatnią propozycją jest łagodząco ochronny krem ziołowy z tlenkiem cynku i nawilżającym mocznikiem. Do wykonania 100 g kosmetyku dodaję zioła w ilości mniej więcej takiej jak w przypadku toniku. Zioła zalewam wodą destylowaną, przykrywam i odstawiam na łaźnię wodną. W razie potrzeby uzupełniam naczynie wodą, tak aby jej poziom przykrywał zioła.
tym czasie do kolejnego naczynia odważam 3 g alkoholu cetylowego i 3 g emulgatora. Odważam też oleje. Ja użyłam 20 g oleju rycynowego i 10 g oleju rzeżoba. Odważam też 1 g mocznika do innego naczynia i zalewam go 10 g wody destylowanej. Mieszam mocznik aż do rozpuszczenia. Kiedy zioła się zaparzą, odstawiam je jeszcze na parę minut pod przykryciem, a w tym czasie na łaźnię wodną przenoszę fazę tłuszczową i czekam, aż emulgator i alkohol cetylowy się rozpuszczą. Następnie odważam 66 g naparu ziołowego, przecedzając przez sitko z dodatkowym materiałem. Do fazy tłuszczowej odważamy 5 g tlenku cynku i łączymy go z olejami. Następnie wciąż gorący napar dodajemy stopniowo do fazy tłuszczowej, ciągle mieszając. Po dłuższym mieszaniu, gdy emulsja traci swoją temperaturę, zaczyna gęstnieć. Możemy też ją odstawić na parę minut do całkowitego przestygnięcia i po tym czasie miksować ponownie. Teraz dodajemy rozpuszczony mocznik. Dodaję też szczyptę gumy ksantenowej i mieszam. Na koniec odważam 1 g konserwantu. To jest około 20 kropli oraz olejki eteryczne. Ja dodałam 5 kropli olejku lawendowego i 5 kropli olejku geraniowego. Całość mieszam po raz ostatni i przenoszę krem do czystego i odkażonego pojemnika. Termin przydatności kremu to 6 miesięcy w temperaturze pokojowej. Pamiętajcie, aby krem nabierać czystymi palcami. Do zachowania większej higieny można krem umieścić w butelce z pompką. Krem ma przyjemną, lekką formułę, dobrze się rozprowadza, delikatnie matowi skórę, pozostawia ją miękką i nawilżoną. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przepisy Wam się przydadzą. Dajcie znać w komentarzach, jak radzicie sobie z cerą trądzikową i czy też używacie kwasów. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!